Witam wszystkich bardzo serdecznie. Właśnie próbuję dogadać się z K-pilotem, aby zaproponował mi, jak ma być obliczana wartość przedmiotu w oparciu o naszą umiejętność handlu. Więc napisałem. Więc będzie to obliczanie kosztu na podstawie dwóch zmiennych. Zmienna A to poziom umiejętności handlu o nazwie barter. Ta umiejętność może być rozwinięta od 0 do 300 punktów, czyli procent. Druga zmienna to bazowa wartość przedmiotu. Na potrzeby tego wzoru powiedzmy, że jest to 700. 700 kapsli jest to bazowa wartość skórzanego pancerza. Dalej. Teraz potrzebuję linijki wzoru, który obliczałby wartość na podstawie wysokości umiejętności barter. W przypadku, kiedy mamy tą wartość na 0, przedmiot, który posiada bazową wartość 700, w rezultacie dla gracza będzie wyświetlał wartość czterokrotności bazowej wartości, czyli 2400. Kiedy wartość barter będzie wyższa, na przykład 300, to bazowa wartość przedmiotu będzie ustawiona na 700. Oczywiście wartość barter jest do ustawienia od 0 do 300, więc wartość przedmiotu będzie zmieniać się od 700 do 2400 kapsli. Jaki wzór mogę zastosować? Przykładowo, jeśli nacisnę w grze spację, automatycznie system sprawdzi, jaką mam wartość umiejętności barter i zaproponuje wartość przedmiotu. Sprawdzimy, jak to będzie wyglądać. Zapytamy go, czy da radę zrobić cały wzór w jednej linijce. On tutaj proponuje, żeby po naciśnięciu spacja wartość tego przedmiotu ustawić na -17 dzielone przez 3 razy barter plus 2400. No dobrze, zobaczymy to. $114 to jest zbroja. Tutaj 114 to jest to. No dobrze, sprawdźmy. Przepiszemy to. Handel. Ciekawe, czy to będzie działać. Podejdziemy do Clint'a. Sprawdzę, jak wyświetli, jaka cena się wyświetli. 3100. Dlaczego? Dlaczego tyle? Uruchomimy sobie w ten sposób. I będę zmieniał w czasie rzeczywistym umiejętność handlu. Handel jest na 0. Zmieniło się, ok. 255. 2400. No coś działa. Coś działa. Ok.
Muszę jeszcze zmienić tutaj, żeby liczba się zaokrąglała. Naprawię to teraz. Czyli jeżeli tu jest wartość bazowa 700, to tutaj nie może być 2400, tylko 1700, tak? Nie, 1800. 1800 ma być. I teraz powinno działać. Dodamy integer, aby zaokrąglił nam do stałych liczb. No dobra, sprawdzamy jeszcze raz. Oczywiście ja teraz testuję umiejętność handlu. Ona będzie działać tylko i wyłącznie po prawej stronie, czyli w momencie, kiedy my będziemy kupować od kogoś. Natomiast na potrzeby tych testów sprawdzam po swojej stronie, czy dobrze się oblicza. 2500. Nie, dobrze zrobiłem wcześniej. Tu powinno być 1700, tak. I debug. I sprawdzamy. Jeżeli umiejętność handlu mam na 0, powinno wyświetlić 2400. 2400. Jeżeli byśmy mieli handel na 300%, to 700. Jeżeli byśmy mieli na 99, to 1839 byśmy zapłacili. Ok, no więc widzę, że sam kod działa. Do każdego przedmiotu będę musiał dodać tą linijkę. I wówczas będzie działało. Przynajmniej mam taką nadzieję na tą chwilę. Także to będzie taki szybki update i wrócę z nowym update'em oficjalnym, jak już wszystko będzie skończone. Wszystkie przedmioty, których jest ponad 300, będą miały swoją wartość. Wówczas wtedy dam znać. Na razie, cześć.